tym filmie chciałbym przekazać wiadomość z kosmosu dla Putina, ale zanim to zrobię, muszę pokusić się na krótkie wprowadzenie do tego tematu i odpowiedzieć na pytania, jaka jest idea kosmosu, bo być może jakaś jest, a o niej nie wiemy. Czy w kosmosie jest czas, bo to jest też bardzo ważne i związane z tym pytaniem, oraz czym czas w ogóle jest. Na koniec tego filmu powiem także, czym jest nic. Każda planeta ma swój czas. Ziemia około 4,5 miliarda lat, Słońce jest troszkę starsze. Mówi się, że Ziemia jest w połowie swojej życiowej drogi. Galaktyki powstają, umierają, wszystko obraca się w cyklu czasu bez końca, bez względu na to, ile fizycy wyróżnią jego odmian. Dlaczego zatem tylko człowiek zadaje sobie pytanie, dlaczego zostaliśmy rzuceni w czas? Czy jest jakiś głębszy powód, dla którego wszechświat pokarał nas unicestwieniem? Czy dlatego religia i fizyka budują swoje raje religijne i kwantowe? Teraz trzeba zacząć tę historię od tej opowieści, krótkiego wprowadzenia. Droga ludzkiej cywilizacji jest drogą do całkowitego unicestwienia, do milczenia. Jeśli bowiem ten gatunek wyłonił się na powierzchnię z okrutnego prawa przyrody, z drugiej strony, biorąc pod uwagę równowagę sił w przyrodzie, gatunek, który już swą drogę przeszedł, gdy wszystko zostanie policzone, używając żargonu fizyków, scenę wydarzeń opuścił. Nikt i nic nie przetrwa. Wszechświat spłatał nam figla. Jednak ja jestem innego zdania. W kosmosie z pewnością jest czas, lecz idea kosmosu funkcjonuje bez czasu, jest wieczna, co zaraz wytłumaczę. Na najwyższym stopniu ewolucji zmienia się bowiem paradygmat. Traci na znaczeniu walka o przetrwanie, a zyskuje wola o dojrzewanie w prawdzie kosmosu, wszechświata. Czas to ja, ty. To biologiczna świadomość istnienia, która jak wszystko, co uwięzione w czasie, walczy zaciekle o przetrwanie. Na próżno, bo jak pokazuje historia, wszystko, co kroczy drogą zdobywczego wyobrażenia, czeka zagłada. Dlatego nieustannie nasz świat chwieje się i wali, nie mogąc dojść do rozeznania tego, czym jest w ogóle idea kosmosu i jakie jest głębsze przeznaczenie naszego życia. Kosmos dlatego koryguje kurs naszych aktywności, by naprowadzić nas na fundamentalny cel naszej kosmicznej podróży, by objawić nam jego ideę. Kosmos ma dla nas jeden komunikat, by zrezygnować z walki i dążenia do władzy na poziomie stosowania przemocy twardej, miękkiej, intelektualnej lub jakiejkolwiek innej i przekierować swoją aktywność w stronę walki o dojrzewanie w wolności, miłości i prawdzie kosmosu. Teraz będę o tym mówił. Prawda, wolność i miłość nie mieszczą się w nas, czyli w naszym ja, czyli w czasie, jak to było mówione, lecz zaraz poza nim, czyli w idei kosmosu, o której mówiłem wcześniej, bo w tej idei nie ma czasu. Nieco dalej powiem, skąd taki układ, że jest czas i go jednocześnie nie ma. Do tego, by dojrzewać w prawdzie kosmosu, potrzebne jest zło moralne kierowane na siebie, przeciwnie do praw przyrody, czyli czasu, który walczy zaciekle o przetrwanie. Jeśli zło moralne nie służy kulturowemu postępowi, zło destruktywne wraca, zatacza koło, jak w przypadku tej
wojny na Ukrainie. Bo nie dojrzewamy w prawdzie kosmosu, czyli zamykamy się na najwyższe dobro poprzez bezwzględne odzieranie miłości ze złudzeń na najwyższym stopniu ewolucji. Nie otwieramy siebie na dotyk obnażający głupotę naszego życia, nie otwieramy się na zapłodnienie intelektualne i moralne. Walczymy za to o przetrwanie. Nie otwieramy się także na ból i cierpienie, które się niestety z tym problemem także wiążą. Kosmos nas uczy. Ale cóż to oznacza w ramach odpowiedzialności? Oznacza to, że każdy człowiek zobligowany jest do tego, by mówić w imieniu prawdy, rzucając światło na zaciemniony obszar naszego doświadczenia. Mówić to, co jest niewygodne, nieprzyjemne, mówić o tym, co jest niedostrzeżone i niewidoczne, bo prawda musi powstawać. Jeśli ta prawda nie powstaje z wykorzystaniem wspomnianego zła moralnego, zło destruktywne powróci. Jednak człowiek nie powie tego, boi się, bo zostanie spalony na stosie psychologicznego zwyrodnienia. Gdyż świat ugruntował swoją pozycję na tle władzy, myśli naiwnie, że podbije kosmos. Nic z tego. Skąd zatem taki układ, że jest czas i jednocześnie go nie ma? Dlatego zostaliśmy rzuceni w czas, żeby miłość, wolność i prawda nie zostały nigdy przez nikogo przywłaszczone. Żeby nikt nie położył swoich rączek na świętym terenie kosmosu, z którego się wywodzimy. Bo prawda nie spoczywa w nas, czyli w czasie, ale poza nim, poza walką o przetrwanie. Dlatego kosmosowi potrzebny jest czas i dlatego zostaliśmy rzuceni w czas, żeby żaden tyran nie pojawił się na arenie wydarzeń naszej historii. Wszechświat dał nam życie i jednocześnie je odebrał. Zadał nam zło. Dlatego też zło, ale moralne, to jedyna siła, której jeszcze nie rozumiemy i z której nie potrafimy zrobić właściwego użytku i tym samym jesteśmy poza ideą kosmosu. Szkoda. Czy to jest niesprawiedliwe, gdy ktoś objawia nam nasze zaciemnienie, na przykład jak odpowiedzialny i walentny twórca? Dlatego też stosunek psychiki do materializmu w stosunku do tego, co mówiłem wcześniej, ma niewielkie znaczenie afektywne. Czym w ogóle jest w obliczu tego, co powiedziałem, materializm? Kosmos dlatego biernie przygląda się naszym tragediom i nieszczęściom, a także wojnom, jak tej wojnie na Ukrainie, ale przecież tysiącom innych wojen, które miały miejsce na Ziemi wcześniej. Wszechświat nie zadba o nasz porządek. Wszechświat zostawił nam wolną wolę, byśmy sami zechcieli uwolnić się z obłędu życia i by na świecie panował porządek. W przeciwnym razie zniewoliłby nas. Cała istota naszego skończonego życia mieści się w akcie najwyższej troski kosmosu o nas. Gdy nie troszczymy się o swoje życie, ale o życie, które dojrzewa w śmierci własnej, codziennej. Dlatego kosmos, Bóg, jest głuchy na nasze wołanie o pomoc i biernie przygląda się naszym tragediom, wojnom i całemu zgorzknieniu, które wywołujemy. Czy jakaś władza o tym mówi? Głęboką ideą kosmosu jest zostawienie człowiekowi wolnej woli. Kosmos nas nie ograniczył, dał nam wybór. Umieraj na drodze wolności, czyli dojrzewaj w prawdzie kosmosu na najwyższym stopniu ewolucji, albo żyj, walcząc o przetrwanie i konaj. I tak konamy przez wieki, bo każdy chce żyć i koniecznie zapisać się w historii. A kosmos ma inne zdanie na ten temat.
bo nikomu nic nie zamierza dać, oprócz możliwości wyjścia poza czas, czyli rezygnację z władzy w obliczu ujawnienia argumentu o wyższym gradualizmie ujawniającym nasze zaciemnienie. Tylko w ten sposób można osiągnąć szczęście na najwyższym stopniu ewolucji. Dlatego powiada się, że jedynie prawda nas wyzwoli, choćby była najbardziej okrutna. Nic innego nam nie pozostaje poza mentalną, psychiczną podróżą poza siebie. Gdy uwalniamy się od siebie w krainie ducha kosmosu. Dlatego duch nie mieści się w ja, czyli w czasie. A psychologia od 100 lat nie potrafi rozwiązać problemu wolności, co nie może dziwić, gdy wszyscy walczą. Idea kosmosu jest programem do obsługi ludzkiej wolności. Żyjemy w czasie, by się z niego uwolnić, wyjść poza jego ramy. Mamy czas i możliwość wyjścia poza czas. I teraz zobacz, podobnie jak w przypadku Boga. Bóg jest i go jednocześnie nie ma. Mamy byt i dojrzewanie w prawdzie, czyli niebyt. Żyjemy umierając, czyli dojrzewając w miłości. Wszelkie wartości są także w trakcie powstawania. One się rodzą, czyli są i jednocześnie nie są. Dzisiaj na przykład dowiem się czegoś, czego wczoraj nie zauważyłem. I tutaj mamy już odpowiedź na pytanie, czym jest nic. Nic jest jednocześnie tym, co jest, co powstanie. Jest, nie ma. W trakcie powstawania jest bowiem prawda. Tak pracuje idea kosmosu, ale więcej na ten temat dowiesz się z podlinkowanego materiału wideo. To nic, że religia i fizyka kwantowa budują swoje raje. To nic nie da, nic nie przetrwa. To nam powie kosmos prędzej czy później. Może za późno, bo pogrążeni w walce powołujemy do życia kolejnych bogów, którzy mają nam pomóc, a Bóg kosmos z władzy zrezygnował. Ale jest niczym jaszczurka na jednym z obrazów Caravaggio. Czas to świadomość. Jeśli istota życia skrywa się poza czasem, to istota tego życia ukazuje się także poza świadomością, czyli w tym miejscu, czego teraz nie widzę i nie dostrzegam, czyli poza czasem. Biologiczna świadomość istnienia, otępiała i wykorzystująca parę procent mózgu, by operować życiowymi funkcjami, jest zawsze stracona, bez możliwości osiągnięcia najwyższego ze stanów oświecenia, bo tym jest idea kosmosu, która daje najwyższą radość i szczęście w świecie wolnym od złudzeń. Dlatego Rilke napisał, że wszechświat gardzi naszym istnieniem, ale wszechświat nie gardzi nami. My gardzimy sobą, zsyłając na siebie niepowodzenia, gdyż kurczowo trzymamy się życia, czyli codziennej walki o władzę i pozycję. Szkoda. Żadna nauka tutaj nie pomoże. W staropolskim słówku czas mieści się natomiast słowo czaić się. Coś ma nadejść. To budzi niepokój. To nie ma znaczenia, kto co zdobył i ile czego osiągnął, bo kosmos nie działa na tym programie operacyjnym i nie jest szczególnie tym zainteresowany. Kosmos jest wieczny, nie mieści się bowiem w zdobywczym wyobrażeniu. Idea kosmosu mieści się w ciszy, która obraca się w pustce bez końca. A kto był w kosmosie, zapewne zacznie pisać wiersze. Resztę w tej sprawie niech dopowiadają fizycy. Ale pamiętaj, że cokolwiek zostało odkryte, nic odkryte nie jest. Jak długo można wyjść poza czas?
Tak długo życie ma sens. Dlatego ci, którzy mają z tym problem, stają się Putinami. Walczą zaciekle tylko o co? I wiadomość z kosmosu dla Putina jest jedna. Jego imię w pierwszej kolejności będzie zapomniane. Tej idei kosmosu trzeba ludzi uczyć, trzeba ich uczyć miłości, sztuki rezygnacji z władzy, bez obawy o jakąkolwiek stratę, ale nas uczy się tylko walki, przeciwstawnie do idei kosmosu. Tylko to się liczy. Ja nie rozumiem, dlaczego ludzie tak się z tego śmieją. Być poza czasem to także być poza horoskopem, którego pytamy o powodzenie. Jednak w gwiazdach zapisany jest nasz koniec, bo dla kosmosu powodzeniem jest to, co o przetrwanie nie walczy. Cywilizacje we wszechświecie są celowo oddalone od siebie, żeby się nie pozabijały. Jak dojrzeją, to być może spotkanie będzie możliwe. Jak można jednak myśleć, że się kogoś pozna w kosmosie, gdy się samego siebie nie zna? Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam także do obejrzenia podlinkowanego materiału i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Króla Pustkowia. Pozdrawiam. Wierzyłem w to,